Uważano w tamtych czasach w Europie Środkowej, no, że świętość jest jakoś związana z królewskością, ze sferą władczą i pochodzenie z królewskiego rodu, czy z rodu bardzo możnego, staje się zalążkiem, podstawą świętości. Polacy na Śląsku coraz częściej definiowali się jako Ślązacy i byli postrzegani, na przykład w Małopolsce, już nie jako Polacy, tylko jako Ślązacy. Będziemy mówić o kulcie księżnych śląskich i o polskiej tożsamości na Śląsku w średniowieczu. Zacznijmy od księżnych śląskich. Wchodzą w grę tutaj dwie osoby. Mianowicie Jadwiga, święta Jadwiga, żona Henryka Brodatego, oraz Anna, żona Henryka Pobożnego. Powiedzmy kilka słów na temat ich życiorysu. Więc święta Jadwiga pochodziła z potężnego rodu bawarskiego Andeksów, którego główna siedziba rodowa była nad jeziorem Ammersee. Urodziła się między 1178 a 1180 roku, zmarła w 1243. Ród Andeksów należał wówczas do jednego z najpotężniejszych rodów niemieckich. On karierę zrobił bardzo szybko. W ciągu 2-3 pokoleń stał się tym potężnym rodem, który miał już wtedy, kiedy Jadwiga żyła, miał koneksję w całej Europie. To się przejawiało w tym, że jedna siostra Jadwigi wyszła za mąż za króla Węgier Andrzeja II, a druga została żoną króla Francji Filipa Augusta. Sama Jadwiga urodziła się między rokiem 1178 a 1180, jak mówiłem, i mając 12 lat wyszła za Henryka Brodatego. Odznaczała się wielką świętością, o czym będę mówił szerzej. I jej sława świętości była tak wielka i zaangażowanie elit politycznych, Piastów śląskich i Kościoła śląskiego tak duże, że już w 1267 roku została kanonizowana przez Stolicę Apostolską. Teraz Anna. Anna pochodzenie miała jeszcze znakomitsze. Była mianowicie córką króla Czech Przemysła Ottokara I oraz była siostrą świętej Agnieszki czeskiej, bardzo ważnej postaci dla historii duchowości tamtych czasów w Europie Środkowej. Musimy od razu zwrócić uwagę, że to zjawisko świętych kobiet to jest sprawa, jeśli chodzi o Polskę, nie tylko śląska, ale również innych ziem polskich, przede wszystkim Małopolski. I tutaj trzeba wymienić wśród tych świętych Salomę,
urodzoną w 1211 lub 12 roku, zmarłą w 1268, córką Leszka Białego i Grzymisławy Ruskiej. Wyszła za mąż za Kolomana, syna wspomnianego przed chwilą króla Węgier Andrzeja II. Kolomana, który był tytułowany królem halickim. Dlatego też o Salomei mówimy, że była to królowa halicka. Epizod halicki w życiu Kolomana był bardzo krótki, ale traktowano go przez całe życie jako króla. Gdy Koloman zginął w 1241 roku w bitwie z Tatarami, Salomea wróciła do Polski, wstąpiła do zakonu świętego Franciszka i założyła klasztor w Zawichoście, który potem został przeniesiony do Skały i tam w Skale prowadziła działalność i oddawała się życiu pokuty. Wreszcie mamy czwartą postać, mianowicie Kingę Kunegundę, urodzoną w 1234 roku, zmarłą w 1292. Była ona córką Beli IV, króla Węgier, i Marii Laskaris, córki cesarza bizantyjskiego. Tak to nazwijmy. Ściślej powinniśmy go nazywać cesarzem Nikei. Wyszła ona za mąż za Bolesława Wstydliwego, księcia wówczas sandomierskiego, a potem krakowskiego i sandomierskiego. Małżeństwo miało miejsce w 1239 roku. Jej kult jest uchwytny wkrótce po jej śmierci. Po jej śmierci beatyfikowana została w XVII wieku, a kanonizowana przez Jana Pawła II. Powracając do Salomei, trzeba powiedzieć, że w XVII wieku jej kult został dopuszczony przez papieża, ale jedynie w środowisku franciszkanów. Czyli widzą Państwo, że pochodzące z tej samej epoki, no z XIII wieku, cztery niewiasty, wszystkie należące do sfery królewsko-książęcej. Przykładów takich dam otoczonych nimbem świętości było więcej w Polsce w tamtych czasów. Trzeba wymienić Jolentę, żonę Bolesława Pobożnego, siostrę Kingi Małopolskiej, z tym, że nie będziemy się bliżej nią zajmować, będziemy zajmować się jedynie damami, których żywoty powstały wkrótce po ich śmierci. Te żywoty są tutaj oczywiście bardzo dobrym probierzem kultu, przy czym trzeba jeszcze dodać, że wszystkie one poza Anną Śląską, wszystkie one cieszyły się sławą cudotwórczą i wkrótce po ich śmierci powstawały zbiory cudów. Proszę Państwa, wniosek jest, tu trzeba na podstawie tego materiału, który Państwu przedstawiłem, można wyciągnąć już pierwsze wnioski.
Pierwszy wniosek, że te wszystkie damy, jak mówiłem, należały do sfery królewsko-książęcej. To wymaga skomentowania i będę ten komentarz zaraz przedstawić. Drugi wniosek jest taki, że one wszystkie żyły w XIII wieku i były pierwszymi polskimi świętymi kobietami w dziejach. Takie zjawisko wcześniej nie występowało i też o tym potem będę mówił. Ale przyjrzyjmy się, proszę Państwa, Jadwidze Śląskiej. Znaczy może tak, zanim przejdziemy bezpośrednio do Jadwigi, skomentujmy fakt, że one wszystkie należały właśnie do kręgu królewien i książę, i sfery książęcej. Dlaczego tak było? Pierwsza rzecz taka, że królowe, księżne, królewny były oczywiście na świeczniku, stały na świeczniku, każdy na nie patrzył, a widząc, że one są bardzo pobożne, w sposób bardziej oczywisty, łatwiejszy, były uznawane za osoby świątobliwe, a w konsekwencji również święte. To jest oczywiste. Druga rzecz, promotorzy kultu. Ktoś może być bardzo świątobliwym, ale po śmierci nikt nie będzie zajmować się propagandą tego kultu. Tutaj oczywiście dynastia piastowska, no mamy tutaj wówczas do czynienia z kilkoma gałęziami dynastii piastowskiej. Jesteśmy w epoce rozbicia dziedzińcowego. Starała się promować kult. To jest bardzo wyraźne w stosunku do Jadwigi Śląskiej i zaangażowanie dynastii i Kościoła Śląskiego, jak mówiłem, doprowadziło do szybkiej kanonizacji. Trzeci element, one wszystkie były fundatorkami klasztorów. Jadwiga wraz z Bolesławem, z Henrykiem Brodatym ufundowała klasztor w Trzebnicy. Trzeba powiedzieć raczej Henryk razem z Jadwigą, dlatego że on dał środki materialne, ale ona sama wprawdzie nie wstąpiła do klasztoru, ale mieszkała tam do końca życia, została tam pochowana i klasztor ten potem był zainteresowany w promowaniu jej kultu. W promowaniu kultu Anny raczej dynastia Piastów wrocławskich nie była specjalnie zainteresowana. Ośrodkiem kultu były klaryski, klaryski wrocławskie, których klasztor ona ufundowała. Podobnie Salomea ufundowała klasztor w Skale i jej kultem były oczywiście zainteresowane klaryski ze Skały, ale także franciszkanie. To jest bardzo dobrze widoczne. No i wreszcie Kinga Kunegunda, fundatorka już, że tak powiem, indywidualna, dlatego że ona ufundowała ten klasztor zaraz po śmierci męża Bolesława Wstydziwego. No więc w Sączu, no więc klaryski sądeckie dokładały wiele wysiłku przez całe stulecia, żeby ten kult wypromować. Ale jest jeszcze inna rzecz. Mianowicie uważano w tamtych czasach w Europie Środkowej
no, że świętość jest jakoś związana z królewskością, ze sferą władczą. I pochodzenie z królewskiego rodu, czy z rodu bardzo możnego, staje się zalążkiem, podstawą świętości. W związku z czym preferencje właśnie do świętych z tej sfery. Oczywiście, proszę Państwa, jesteśmy w Europie Środkowej. Nie chcę wymieniać innych świętych dam z tego czasu. Przypomnę tylko świętą Agnieszkę. Natomiast w Europie Zachodniej było, w niektórych krajach było już inaczej. Na obszarze dzisiejszej Belgii kultem otaczano już kobiety, świętobliwe kobiety, które nie pochodziły ze szlachty, chociaż na ogół z zamożnych sfer społecznych. Mówi się, że właśnie w odniesieniu do XIII-XIV wieku, że jest to okres, w którym rozwijała się święta rodzina, to znaczy Beata Stirps. Nie chodzi tu oczywiście o rodzinę z Nazaretu, tylko o dynastie, w których pojawia się pewna liczba świętych. Do takiej świętej rodziny należała Kinga i w jej genealogii spisanej gdzieś około 1320 roku ci święci są, niektórzy święci z jej rodziny są wymienieni. Ale pochodzenie z monarszego rodu i przynależność do monarszego rodu była ważnym nośnikiem świętości, ale przecież nie tylko. No i teraz przyjrzyjmy się świętej Jadwidze Śląskiej. O jej życiu dowiadujemy się z żywotu, który został napisany około roku 1300 na Śląsku, pewnie we Wrocławiu, może napisanym przez franciszkanina, który korzystał z materiałów procesu kanonizacyjnego, między innymi zebranych czy spisanych przez Cystersa. I tutaj, proszę Państwa, dochodzimy do jeszcze ważnego zjawiska, mianowicie chodzi o ruchy monastyczne, z którymi te kobiety były związane. No więc święta Jadwiga korzystała z opieki duchowej cystersów śląskich, którzy zresztą byli Niemcami. Jeżeli chodzi o trzy pozostałe, to oczywiście one się już wychowywały w duchu franciszkańskim, protegowały franciszkanów i korzystały z ich nauk. No ale przyjrzyjmy się bliżej, po raz trzeci to obiecuję i tym razem spełnię obietnicę, bliżej temu, na czym polegała świętość świętej Jadwigi. Na tym również, że była fundatorką klasztoru trzebnickiego, klasztoru cysterek. To w żywocie, o którym wspomniałem przed chwilą, bardzo mocno się podkreśla, ale jej duchowość odznaczała się bardzo surową ascezą. To było nieustanne życie w pokucie
i w surowej ascezie Jadwiga biczowała się i kazała się biczować. Chodziła boso na dworzu, co powodowało u niej ciągle nowe rany na stopach. Bardzo surowo pościła, bardzo skromnie się ubierała. Tak? Tu nie chodzi tylko o, nazwijmy to, pewien splendor ubioru księżnej, z którego ona zrezygnowała, ale te łachmany, które zakładała, ledwo okrywały jej ciało, w związku z czym cierpiała zimno. I tutaj jeszcze, proszę Państwa, dochodzi element stosunku do życia małżeńskiego w całym średniowieczu. I to jest już dziedzictwo chrześcijaństwa starożytnego, a nawet Nowego Testamentu. Mianowicie Kościół odnosił się z pewnym dystansem do życia płciowego i wielką zasługą w oczach Kościoła była wstrzemięźliwość seksualna. Oczywiście najwyżej było cenione to, jeśli ktoś, wszystko jedno, czy mężczyzna, czy kobieta, wstępowali do klasztoru. I ta wstrzemięźliwość seksualna jest widoczna w życiu Jadwigi. Oczywiście była księżną, a pierwszym obowiązkiem królowej czy księżnej było dać potomstwo, dlatego że dynastia musiała mieć kontynuację. I ona to potomstwo miała. Urodziło się kilkoro dzieci, ale w tym samym czasie ona łączyła to ze wstrzemięźliwością, rozumianą w ten sposób, że wówczas, kiedy była w ciąży, następowało oddzielenie od łoża i pożycie małżeńskie miało miejsce tylko w dniach, w których wolno to było robić. Przepisy kościelne były bardzo surowe. W tamtych czasach normalnie nieprzestrzegane, ale osoby, które chciały prowadzić życie pokutne, to robiły. To odnosi się do Jadwigi, ale też odnosi się do ruchów pokutnych w Europie Zachodniej. Ale co więcej, w pewnym momencie, kiedy uznała, że urodziła wystarczającą liczbę dzieci, nastąpiło całkowite oddzielenie od łoża i związane z publicznym ślubem złożonym przed biskupem, złożonym przez Jadwigę i przez Henryka Brodatego. I ta wstrzemięźliwość seksualna w małżeństwie trwała z 30 lat. Tutaj mi się wydaje, że trzeba rozwinąć ten wątek na przykładzie innych księżnych polskich, o których mówimy. Anna rodziła dzieci prawie rok po rok i mimo nalegań Jadwigi tam nigdy nie nastąpiło oddzielenie od łoża. Anna i jej mąż Henryk Pobożny przestrzegali zasad kościelnych co do pożycia małżeńskiego, ale tam nie ma mowy o całkowitej wstrzemięźliwości seksualnej. Sytuacja zupełnie wyjątkowa odnosi się do Kingi i Salomei. Otóż niejako wbrew naturze
obie zachowały dziewictwo, co spotkało się ostatecznie z aprobatą ich mężów. Czyli było to białe małżeństwo. Można by powiedzieć, że to jest małżeństwo, takie małżeństwo jest wbrew naturze, zwłaszcza jeżeli chodzi o sferę dynastyczną. Rycerze małopolscy bardzo się przejmowali tym, że książę nie ma dziecka, syna, bo przecież co będzie z nami, jak on umrze. I to jest rzecz wyjątkowa na tle Europy ówczesnej. Białe małżeństwa wśród władców prawie się nie zdarzały. Dwa znane wyjątki to jest właśnie Kinga i Salomea. Czyli można powiedzieć, że one poszły o krok dalej od Jadwigi. Teraz jeżeli chodzi o to surowe życie, to życie przepełnione ascezą, to ono jest widoczne bardzo dobrze i u Anny, choć jej oddanie się życiu ascetycznemu, umartwieniom jest bardziej stonowane i ono w pełni rozwinęło się już wówczas, kiedy ona była wdową. Natomiast jeżeli chodzi o świętą Jadwigę, to z tego punktu widzenia można by ją, o świętą Kingę, to można by ją postawić w jednym szeregu z Jadwigą. Tam są wszystkie możliwe umartwienia, takie na przykład jak biczowanie żelaznym biczem z węzełkami, oczywiście asceza, chodzenie boso, właściwie wszystko to, co robiła Jadwiga. Powstaje pytanie, po pierwsze, jakie były źródła tej tak bardzo surowej ascezy? I drugie pytanie, które postawiłem już przedtem, mianowicie to, dlaczego to się wszystko zdarzyło w wieku XIII? Najpierw pierwsze pytanie. W literaturze przedmiotu rozważano problem ascetycznego życia Jadwigi i pojawiła się teza, że miało to związek z katastrofą jej rodziny. Mianowicie w 1208 roku król rzymski, czyli niemiecki, został zamordowany w pałacu biskupa bamberskiego, czyli biskupa Bambergi, brata Jadwigi, co się dla rodu skończyło katastrofą, dlatego że Andeksowie, czyli rodzina Jadwigi, została oskarżona o królobójstwo. Najważniejsi przedstawiciele rodu uciekli z kraju, posypały się konfiskaty dóbr. W przyszłości, wkrótce po niedługim upływie czasu oni odzyskali pozycję w Niemczech, choć oczywiście ona już nie była tak znakomita jak poprzednio. I teraz hipoteza, o której mówię, brzmi w ten sposób. Mianowicie Jadwiga, patrząc na to, patrzyła z perspektywy, bo ona ze Śląska nie wyjeżdżała do Niemiec, ale utrzymywała ścisłe kontakty ze swoją rodziną. Jej brat, biskup bamberski, Egbert II, o którym wspominałem przed chwilą, bywał we Wrocławiu i kontaktował się z nią. Więc ona to wszystko obserwowała i doszła do wniosku, że ta katastrofa musi być karą Bożą za wielkie grzechy. No i że jej surowe życie ma na celu
ma na celu odpokutowania grzechów rodziny. To jest hipoteza źródłowo bezpośrednio niepotwierdzona, ale oczywiście, którą trzeba wziąć pod uwagę, ale tym wyjaśnieniem nie można się zadowolić, jeśli weźmie się pod uwagę, że przecież takiej katastrofy nie przeżyła Kinga i nie przeżyła Kinga, prawda? W związku z czym mamy tu do czynienia raczej ze zjawiskiem z zakresu duchowości. Zjawiskiem, które pojawiło się gdzieś przy końcu XII wieku i potem odcisnęło piętno na życiu religijnym elit, ale też szerszych warstw społecznych, przynajmniej na zachodzie Europy. Mianowicie właśnie owej religijności bardzo ascetycznej. Kilka słów musimy powiedzieć o ascezie, czyli ja rozumiem tutaj ascezę w sposób najbardziej prosty. Podejrzewam, że teolodzy by mnie tutaj zaczepili, ale ja jestem historykiem i tak jak inni historycy dostosowuję pojęcia do potrzeb warsztatu badawczego. Więc asceza jako umartwienie. No, asceza sięga, surowa asceza, życie ascetyczne sięga starożytności chrześcijańskiej i potem była cały czas była elementem życia religijnego średniowiecznej Europy przez kolejne wieki. Ale okres od końca wieku XII aż do przynajmniej końca XIV wieku odznaczał się niezwykłą surowością. Jaki był cel ascezy w średniowieczu? No, można wymienić kilka i te cele się nie stały w sprzeczności. A więc jeden cel, nazwijmy to pedagogicznym. Asceza wyrabiała charakter, który był potrzebny do unikania grzechów. To jest teoria, którą sformułował, którą wielu wyznawało, ale którą sformułował święty Augustyn, wielki ojciec Kościoła Zachodniego. Druga asceza to jest sposób odcięcia się od świata. Tylko Bóg jest ważny, a to wszystko trzeba odrzucić. Cały świat, a więc również życie w komforcie normalnym, który przysługuje przecież w jakimś zakresie każdemu człowiekowi. I trzeci cel, mianowicie pokuta za grzech. Człowiek grzeszy, powinien pokutować. Ale w późnym średniowieczu pojawił się jeszcze jeden cel, mianowicie naśladowanie Chrystusa. Naśladowanie Chrystusa, bo Chrystus kazał siebie naśladować, to jest słowa Chrystusa w Ewangelii bardzo wyraźne, mianowicie uczeń musi wziąć krzyż i iść za nim, prawda? Ale to naśladowanie Chrystusa w późnym średniowieczu przybiera postać nową. Mianowicie naśladowanie Chrystusa, ale jakiego Chrystusa? Otóż w późnym średniowieczu było to naśladowanie Chrystusa umęczonego, Chrystusa ubiczowanego, Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa w agonii. Ta cecha duchowości późnośredniowiecznej, tak dobrze widoczna w malarstwie
religijnym późnego średniowiecza. To wystarczy pójść do Galerii Średniowiecznej, do Muzeum Narodowego w Warszawie, żeby się o tym przekonać. Była skoncentrowana właśnie na Chrystusie umęczonym. W związku z tym lubowanie się w sztuce cierpieniem Chrystusa. To ma swoją przyczynę, na pewno nie jedyną, ale ma przyczynę następującą. Od późnego średniowiecza przedmiotem jest Chrystus jako człowiek. Oczywiście Kościół katolicki w średniowiecznej Europie utrzymywał, stał na stanowisku credo nikejsko-konstantynopolitańskiego, prawda? I uważał, że Chrystus jest Bogiem, człowiekiem. Ale w życiu religijnym wcześniejszego okresu średniowiecza to człowieczeństwo, a więc i męczeństwo Chrystusa było gdzieś na dalszym planie, czy też może trzymane było raczej z tyłu głowy, że się tak wyrażę. Krucyfiksy przedstawiały Chrystusa nie umęczonego, tylko Chrystusa niekiedy w glorii, na przykład w koronie. O tyle słusznie, że krzyż doprowadził Chrystusa do królowania. Ale patrząc na Chrystusa, widziano przede wszystkim Jego majestat jako tego, który zwyciężył śmierć i szatana. Chrystus zwycięzca. Natomiast w późnym średniowieczu, jak mówiłem, ale to trzeba ciągle powtarzać, koncentracja, uwaga odnosiła się przede wszystkim do Chrystusa, człowieka. Tak można byłoby wyjaśnić tę niezwykłą rolę ascezy w późnośredniowiecznej duchowości. Używam tutaj terminu późnośredniowieczna duchowość w sensie szerokim. Ona rozpatrzyła się trochę wcześniej, w XII wieku. Wyrazem tej duchowości są stygmaty. Prawda? W piśmiennictwie hagiograficznym franciszkańskim, w licznych żywotach świętego Franciszka, które powstały w wieku XIII, wielką rolę odgrywa to, że święty Franciszek otrzymuje stygmaty. I kult stygmatów świętego Franciszka to jest właśnie moment, w którym on się jednoczy z Chrystusem, ale Chrystusem przecież umęczonym. W rzeczywistości zjawisko stygmatów zaczęło się wcześniej, przy czym z tym, że one nie odegrały tak wielkiej roli jak stygmaty świętego Franciszka. One pojawiały się również później, prawda? Na przykład jedna ze słynniejszych stygmatyczek, święta Katarzyna ze Sieny, druga połowa wieku XIV. I Dominikanie propagowali różnych schizmatyków z ich kręgu. Z drugiej strony Franciszkanie podkreślali, że nieprawda
jedyne prawdziwe stygmaty to są stygmaty świętego Franciszka. Teraz, proszę Państwa, pytanie, które już postawiłem nawet chyba trzykrotnie. Dlaczego święte kobiety w Polsce, zjawisko świętych kobiet pojawiło się dopiero w wieku XIII? No, próbując odpowiedzieć na to pytanie, można się odnieść do różnych zjawisk. Najpierw najprostsza rzecz, choć trudna do wytłumaczenia. Polska aż do końca XII wieku była oporna w otaczaniu kultem świętych miejscowych. Otaczano kultem świętego Wojciecha od końca wieku X i dynastia Piastów do tego kultu była przez cały czas przywiązana. To ożywienie kultu świętego Wojciecha jest potwierdzone przez źródła od czasu do czasu, prawda? Ale ten kult był ciągły. Poza tym właściwie nic nie mamy. Kult świętych braci eremitów zanikł w Polsce wraz z wywiezieniem ich ciał przez Brzetysława w katastrofie lat 1038-1039. To jest oczywiście pytanie, czyli w ogóle nie było atmosfery na otaczanie kultem nie tylko kobiet, ale właśnie mężczyzn. Przełom następuje dopiero w wieku XIII. To wtedy kult świętego Stanisława nabiera pełnych kolorów. Jego świętość staje się tak sławna, a czynniki kościelne polskie tak tym zainteresowane, że przecież święty Stanisław w połowie XIII wieku został kanonizowany. Wtedy rozpoczął się kult świętego Jacka Odrowąża, dominikanina, choć jego żywot powstał dopiero w XIV wieku. Czyli widzą Państwo, że 4 nasze święte, niech będzie 5, jeśli dodamy Jolentę, wpisują się w ten przełom. Teraz społeczeństwo miejscowe z różnych warstw potrzebuje świętych, w związku z czym groby świątobliwych osób są oblegane, dzieją się cuda przy grobie, uzdrowienia przede wszystkim, które miejscowe czynniki kościelne, na przykład w danym klasztorze czy w katedrze, w odniesieniu do świętego Stanisława, które się spisuje. Ale tu jest zjawisko nowe również z innego powodu. Mianowicie mamy do czynienia z kobietami. Wiek XIII i XIV, tak to formułują obecnie historycy średniowiecza, jest okresem, wielkim okresem świętości kobiet w ogóle. To jest, jak pewien historyk francuski napisał, że w tamtej epoce Bóg przybrał postać kobiety. To znaczy świętość kobiety była uznawana, chętnie te niewiasty, właśnie w szczególności te ascetki, których asceza u obecnych, współczesnych nam czytelników budzi niekiedy wstręt,
zaczęły być otaczane kultem. Czyli na nasze święte trzeba spojrzeć z jednej strony jako na zjawisko nowe na gruncie polskim, wpisujące się w zjawisko szersze kultu świętych, polskich świętych, ale z drugiej strony zjawisko ogólnoeuropejskie, kult kobiet. Przy czym w Polsce był to kult niewiast ze sfery władczej. We Flandrii, czy też w biskupstwie Leodium, Liège, to były kobiety ze sfer niższych. Podobnie tak było we Włoszech. I na tym bym skończył problem kultu księżnych i przeszedł do drugiego problemu, mianowicie polskiej tożsamości na Śląsku w epoce średniowiecza. To znaczy, jakie znaczenie ten kult świętych kobiet, który jest w tytule, w tytule jest księżnych śląskich, miał dla problemu trwałości polskości, niemczenia się społeczeństwa średniowiecznego. Ja bym powiedział, że związku bezpośredniego trudno uchwycić. To znaczy niewątpliwie zjawisko świętych kobiet w Polsce, świętych władczyń, wiązało się z przełomem duchowym ogólnoeuropejskim. A ponieważ dwory polskie utrzymywały bliski kontakt z Europą, przede wszystkim z Europą Środkową, no to oczywiście napływ nurtów również niemieckich, bo to jest główny punkt odniesienia, chociaż Węgry i Czechy też są bardzo ważne, jest oczywisty. Natomiast to, że owe władczynie wszystkie były cudzoziemkami, to nie jest w historii Polski żadna nowość. Piastowie nie żenili się z poddankami. Piastowie żenili się z przedstawicielkami władczyń, przedstawicielkami dynastii obcych. Tak było już od Mieszka I. Czyli tu nie ma żadnego przełomu. Nie ma przełomu w tym, że Henryk Brodaty ożenił się z Polką. Teraz więc, proszę Państwa, tu ja nie widzę bezpośredniego związku. Można powiedzieć, że kult świętej Jadwigi był bardzo dobrze przyjmowany zarówno przez Polaków, jak i przez Niemców, których na Śląsku było coraz więcej. I teraz, proszę Państwa, no właśnie niemczenie się Śląska, bo w tym sformułowaniu polska tożsamość na Śląsku, za tym sformułowaniem kryje się germanizacja. Otóż, proszę Państwa, chodzi tu w pierwszym rzędzie o napływ ludności niemieckiej, który zaczął się na Śląsku przy końcu XII wieku, jeszcze za panowania księcia Bolesława Wysokiego, ogarnął Małopolskę i Wielkopolskę, prawda? Choć w daleko nie tak intensywny sposób. Najmniej tych Niemców trafiło na Mazowsze. Czyli to jest pierwsza rzecz, to jest napływ ludności niemieckiej, napływ z różnych sfer, z różnych warstw społecznych. O to może chodzi najbardziej. A więc napływ książąt, napływ rycerzy
niemieckich do Polski. Przy czym początkowo na Śląsku ci rycerze bardzo szybko się polonizowali. Oni trafiali na dwór Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, a ponieważ byli w mniejszości, ale weszli w skład elity władzy, bardzo szybko się spolonizowali, włącznie z przyjęciem imion polskich. Jeżeli chodzi, i oni byli dobrze przyjmowani. Większość, ale ten napływ rycerstwa na wielką skalę zaczął się tak naprawdę w drugiej połowie wieku XIII, już po bitwie legnickiej, po klęsce Henryka i śmierci Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą, i w warunkach rozdrobnienia Śląska na skutek podziałów dynastycznych i osłabienia władzy książęcej. Książęta chętnie przyjmowali tych rycerzy, których było stosunkowo dużo i którzy zaczęli nadawać, którzy odcisnęli i odciskali coraz większe piętno swojego języka w tym nowym społeczeństwie i swojej kultury. W związku z czym na dworach książąt polskich Śląska, mam na myśli tu przede wszystkim Dolny Śląsk, coraz częściej zaczęto po prostu mówić po niemiecku, co przyjmowało również rycerstwo polskie, a także ci, którzy chcieli z tym dworem utrzymywać jakiś stosunek. W innych częściach Polski sytuacja była inna o tyle, że rycerstwo miejscowe nie cierpiało tych przybyszy, a ponieważ możni, na przykład wielkopolscy czy możni kujawscy, po prostu niekiedy buntowali się przeciwko księciu i wypędzali tych rycerzy, a księciu kazali przysięgać, że żadnych rycerzy niemieckich nie będzie do siebie przyjmował. Sytuacja jest różna, między innymi dlatego, że możnowładztwo na innych terenach było silniejsze niż polskie możnowładztwo na Śląsku. Ale rycerze to jest, że tak powiem, tu trzeba jedną rzecz powiedzieć, mianowicie, ja już o tym wspominałem, ale muszę kilka słów dodać, mianowicie wpływ kultury niemieckiej na dworach. Mam tu na myśli, obok języka, mam na myśli obyczaj rycerski, turnieje rycerskie, które w XIII wieku, przy końcu XIII wieku zaczęto urządzać na dworach książąt śląskich, ale także epos rycerski, który przyszedł wraz z owymi rycerzami na tereny polskie. To mogły być eposy rycerskie niemieckie, ale też epos arturiański. Ale są, proszę Państwa, rzeczy także inne. Mianowicie wśród tych warstw społecznych, które przybywają na terenie Polski, było mieszczaństwo i byli chłopi. I mieszczanie, i chłopi docierali również do innych dzielnic Polski, a wiązało się to wszystko z lokacjami miast i wsi na prawie niemieckim.
I tutaj, jeżeli chodzi o Niemczyznę, no to mamy już tego przykład, mianowicie prawo niemieckie. Prawo niemieckie, którego poprawność, którego kryterium poprawności znajdowało się w Magdeburgu. Jak należy wykładać prawo niemieckie miast? Oto zwracano się do Magdeburga, bo przecież najczęściej w tej części Polski, weźmy sobie Pomorze w nawias, najczęściej występowało prawo magdeburskie. I w miastach księgi prowadzono po niemiecku. To miało posmaczek polityczny. Gdy w Krakowie prowadzono księgi miejskie po niemiecku, a gdy Władysław Łokietek stłumił bunt wójta Alberta, kazał prowadzić księgi, nie po polsku, to jeszcze nie te czasy, po łacinie. W każdym razie na Śląsku kolonizacja niemiecka odcisnęła trwałe, miejska i wiejska, odcisnęła trwałe piętno. To był pewien element zaczynającej się germanizacji Śląska. Mówię tutaj o drugiej połowie XIII wieku, prawda? Ten ślad germanizacyjny był również widoczny w innych sferach, prawda? Mieszczaństwo krakowskie było długo niemieckie, choć musiało prowadzić księgi po łacinie, prawda? No i o całkowitej polonizacji Krakowa można mówić chyba tylko od gdzieś przełomu wieku XIV i XV. Natomiast germanizacji miast śląskich nie dało się cofnąć. Czyli jeżeli mówimy o germanizacji Śląska, ona miała miejsce w sposób oczywisty. Te wysepki polskości na Dolnym Śląsku stawały się coraz mniejsze. No, miała miejsce właśnie w czasach, o których mówimy. Ale jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, mamy do czynienia z innym ciekawym zjawiskiem. Mianowicie obok Niemca pojawia się tam Ślązak. To znaczy Ślązacy na Śląsku mieszkali od niepamiętnych czasów, prawda? Ludność polskojęzyczna, ludność polska. Ale od pewnego momentu, od XIV wieku, Polacy na Śląsku coraz częściej definiowali się jako Ślązacy i byli postrzegani, na przykład w Małopolsce, już nie jako Polacy, tylko jako Ślązacy. Czyli jeżeli mówimy o trwaniu polskiej tożsamości na Śląsku, to musimy sobie dla późnego średniowiecza trzeba powiedzieć, że ta polskość się utrzymywała, również w klasztorach żeńskich. Klasztor Klarysek wrocławskich założony przez Annę, nazwijmy świętą Annę, był długi czas klasztorem rodowym Piastów, chodzi o Piastów Dolnośląskich, ale coraz częściej ci Polacy uważali się za Ślązaków i co więcej byli za Ślązaków uważani w innych częściach
częściach Polski. Ja mówiłem tutaj w szczególności o Dolnym Śląsku. Na Opolszczyźnie i na Górnym Śląsku procesy te przebiegały inaczej, a przynajmniej dużo wolniej. I na tym zakończyłbym mój wykład.